Cześć kochani, tym razem trochę inaczej. Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować foliowanie za pomocą folii Thermoton, naszej folii transparentnej. Do tego celu wybrałam sobie takie ważki i będę stosowała tutaj taką folię tęczową, która jest nowością na naszej stronie. Najważniejsze, należy wybrać właściwą stronę folii transparentnej. Pamiętajcie, że ważka będzie z jednej strony matowa, z drugiej strony błyszcząca. Nas interesuje tym razem ta matowa strona, ponieważ to na nią będziemy przyklejać folię Thermoton. Więc najważniejsze w odpowiedni sposób przyłożyć folię, zanim będziemy działać temperaturą. Tutaj też odpowiednią stronę już wybrałam. Do tego celu wybrałam, tak jak mówiłam, taką folię tęczową, którą przycinam sobie tutaj, tą folię Thermoton przycinam mniej więcej wielkością do obrazka, który chcę foliować. Dlaczego? Dlatego, że na folii działamy dosyć wysoką temperaturą, zarówno w przypadku żelazka, jak i w przypadku laminatora, i folia będzie miała pod wpływem temperatury tendencję do swego rodzaju zwijania się trochę. Więc aby zabezpieczyć się przed takimi napięciami kierunkowymi tej folii, warto ją po prostu przyciąć mniej więcej do wielkości obrazka. Stosuję tutaj żelazko, najprostsza wersja. Żelazko ustawiam sobie między 2 a 3 kropeczki, czyli między wełnę i bawełnę. Ja przetestowałam, w ten sposób wygląda, że w moim przypadku najlepiej się to przykleja. Ale myślę, że każdy będzie musiał sobie w jakiś tam sposób jednak sprawdzić to, czy jak to działa u Was na Waszym żelazku. Tutaj postanowiłam sobie to jeszcze troszeczkę schłodzić i to zarówno w przypadku folii transparentnej, jak i w przypadku papieru zawsze warto w tym momencie, jeżeli działamy temperaturą, żeby to sobie troszeczkę wystygło i wtedy jest szansa, że lepiej się przyklei. Tutaj troszeczkę u nasady skrzydełek ta folia mi się lekko trochę nie dokleiła i na to zwracam uwagę. W przypadku laminatora namawiam co prawda do wycinania tej folii Thermoton mniej więcej do wielkości obrazka, który chcemy foliować. Natomiast ja, ponieważ tutaj akurat potrzebowałam cały arkusz A4, więc postanowiłam sobie całością przykleić tą folię Thermoton. W przypadku tej folii tęczowej warto zadbać tutaj, aby jeżeli łączymy fragmenty, żeby ta folia miała swoją kontynuację, czyli żeby różowy przylegał do różowego, a żółty do żółtego, żebyśmy nie mieli jakoś tak dziwnie w pewnym momencie uciętych kolorów. Foliowanie za pomocą laminatora jest o tyle bardziej precyzyjne, że działamy tutaj nie tylko równomierną temperaturą, prawda, bo ta folia przechodzi jak gdyby tylko raz płynnie i już jest utrwalona, ale dodatkowo jeszcze jest jeden czynnik, a mianowicie nacisk, o którym nie wspomniałam przy żelazku, natomiast musicie pamiętać, że oprócz temperatury jednak w jakiś sposób naciskamy to żelazko, więc każdy będzie musiał sobie jednak dopracować swój własny system pracy z żelazkiem. Folia tutaj bardzo ładnie się przykleiła. Ja podocinałam sobie powycinałam sobie te fragmenty hibiskusa i listków i tutaj właśnie część ułożyłam w jakąś tam kompozycję. Zaraz postaram się jeszcze Wam pokazać taką krótką animację. Myślę, że ta tęczowa folia w przypadku tych kwiatów hibiskusa bardzo, bardzo efektownie wygląda. No właśnie. Mam nadzieję, że było to dla Was przydatne. Do usłyszenia. Cześć.